Czy młode osoby i emeryci mogą nie płacić podatku i dlaczego? Witajcie na kanale Studio Gesell Tax w serii o podatkach Kwadrans na podatki. Ja się nazywam Dominika Ramirez-Wałkiewicz i dzisiaj podzielę się z Wami moimi przemyśleniami o przywilejach podatkowych dla osób młodych oraz dla osób trochę starszych. Brzmi ciekawie? Zostań ze mną i obejrzyj ten materiał. Zacznijmy od młodych. Jak wiesz, albo możesz się domyślać, młode osoby zarabiają zazwyczaj mniej. Dlatego ulga podatkowa dla młodych ma im pomóc na starcie w pracy i dać lepsze możliwości rozwoju. Jeśli więc masz mniej niż 26 lat, możesz skorzystać z tzw. ulgi dla młodych. Na czym to polega? Ulga dla młodych to zwolnienie z podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26 lat i osiągają przychody z pracy w ramach zlecenia, praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich. Maksymalna kwota zwolnienia to 85 528 zł rocznie. Przydałyby się tutaj przykłady, prawda? No to bardzo proszę. Dagmara ma 25 lat i pracuje na umowę zlecenie. Jej roczne przychody w 2024 roku wyniosą 50 tysięcy złotych. Dzięki uldze dla młodych Dagmara nie musi płacić podatku dochodowego od tej kwoty. No okej, ale 31 lipca 2025 roku Dagmara skończy 26 lat. Do kiedy zatem przysługuje jej zwolnienie dla młodych? Do 30 czy 31 lipca 2025 roku? Odpowiedź brzmi do 31 lipca 2025, gdyż prawo do skorzystania z ulgi Dagmara ma włącznie z dniem urodzin. Uwaga! Przychody uzyskane po dniu 26 urodzin nie korzystają ze zwolnienia z PIT, to jest podatku dochodowego. Czyli w dniu 1 sierpnia 2025 roku Dagmara traci prawo do ulgi dla młodych. Janek 28 listopada kończy 26 lat. Umowę zlecenia zawarł 2 listopada, a wynagrodzenie zostało mu wypłacone 30 listopada, czyli 2 dni po jego 26 urodzinach. Czy przysługuje mu zwolnienie? Niestety, Jankowi nie przysługuje ulga dla młodych, bo wynagrodzenie otrzymał już po ukończeniu 26 lat. Czyli inaczej mówiąc, na moment uzyskania przychodu warunek wieku nie był spełniony. Przy okazji tego przykładu powstaje też inne praktyczne pytanie. Czy młode osoby mogą liczyć na zwolnienie z PIT od jakichkolwiek swoich przychodów? Moja odpowiedź jest negatywna. Katalog przychodów, które pozwalają na skorzystanie z ulgi dla młodych jest zamknięty. Jedynie przychody z kilku źródeł korzystają ze zwolnienia z PIT. A mianowicie umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o odbywanie praktyki absolwenckiej, umowa o odbywanie stażu uczniowskiego oraz zasiłek macierzyński. Z ulgi nie można zatem skorzystać dla przychodów wynikających np. z umowy o dzieło, prowadzonej działalności gospodarczej lub praw autorskich, czy też z zasiłku chorobowego. Idziemy zatem do kolejnego przykładu. Antek ma 22 lata. W 2024 roku zawarł umowę o dzieło i zarobił w ten sposób 45 tysięcy złotych. Niestety, Antek nie będzie mógł skorzystać z ulgi dla młodych, bo choć spełnia kryterium wiekowe, umowa, na podstawie której uzyskał przychód, nie mieści się w katalogu przychodów pozwalających na skorzystanie z ulgi dla młodych. Następnie mamy case Uli. Ula w 2024 roku, tuż przed swoimi 22 urodzinami, uległa wypadkowi i przez 8 tygodni przebywała na zwolnieniu lekarskim. W tym okresie zakład pracy wypłaca jej tzw. wynagrodzenie chorobowe, regulowane przepisami kodeksu pracy, a następnie zasiłek chorobowy. Czy do każdego z tych świadczeń ma zastosowanie ulga dla młodych? Jak się pewnie domyślasz, odpowiedź brzmi nie. Ula może skorzystać z ulgi dla młodych wyłącznie w stosunku do wynagrodzenia chorobowego, gdyż stanowi ono przychód ze stosunku pracy. Zasiłek chorobowy jest natomiast przychodem z innych źródeł i nie korzysta ze zwolnienia od podatku w ramach ulgi dla młodych. Klienci często pytają, czy limit 85 528 zł należy liczyć wobec wszelkich przychodów uzyskiwanych przez młodych. Pamiętaj, przychody, które nie są objęte ulgą dla młodych, np. przychody z działalności gospodarczej, nie wpływają na wysokość kwoty przychodów podlegających zwolnieniu w ramach ulgi dla młodych. Zobrazuję to przykładem. W 2024 roku Kuba, mając niespełna 25 lat, uzyskał najpierw przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 80 tysięcy złotych, a następnie przychody z umowy o pracę w wysokości 25 tysięcy złotych. W sumie jego przychody roczne wyniosły 105 tysięcy, a to oznacza, że były wyższe
górze od kwoty limitu ulgi dla młodych. Jak w tej sytuacji należy to potraktować? Kuba ma prawo do ulgi dla młodych w odniesieniu do wynagrodzenia z umowy o pracę, ponieważ zastosowanie tej ulgi nie jest uzależnione od uzyskania innych przychodów, np. z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od wysokości tych przychodów. Czyli Kuba może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania uzyskanych przychodów, ale tylko od wysokości 25 tysięcy złotych z umowy o pracę. Teraz przejdźmy do części drugiej, poświęconej seniorom. Ulga dla seniorów to zwolnienie z podatku dochodowego dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i nadal pracują. Zwolnienie dotyczy przychodów do wysokości 85 528 zł rocznie, podobnie jak w uldze dla młodych. Z ulgi dla seniorów mogą skorzystać kobiety po ukończeniu 60 roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, pod warunkiem, że nie otrzymują emerytury lub renty. Na przykład pan Witold ma 68 lat i pracuje na pół etatu na umowie o pracę. Jego roczne przychody wynoszą 60 tysięcy złotych. Właśnie dzięki uldze dla seniorów pan Witold nie musi płacić podatku dochodowego od tej kwoty. Uwaga! Ulga dla seniorów obejmuje takie przychody jak wynagrodzenie z pracy na etacie, np. z umowy o pracę, wynagrodzenie z umów zlecenia zawartych z firmą, zasiłek macierzyński, przychody z działalności gospodarczych opodatkowanych według skali podatkowej 19% podatkiem liniowym, stawką 5%, to jest ta ulga IP Box, oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem, że senior podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym. Innym przykładem jest pani Janina, która ma 63 lata. Pani Janina cały czas aktywnie prowadzi działalność gospodarczą. Jest księgową. Nie przeszła do tej pory na emeryturę. Z działalności gospodarczej rozlicza się 19% podatkiem liniowym. W 2024 roku jej przychody zbliżają się do kwoty 85 tysięcy złotych. Pani Janina nie zapłaci podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej. Ulga dla seniorów nie obejmuje innych przychodów, np. z zasiłku chorobowego, umowy o dzieło czy praw autorskich. Obrazuje to przykład pana Tomka, który ukończył 66 lat. Nadal pracuje na umowie o pracę. Niestety jego zdrowie podupadło. Poszedł na zwolnienie lekarskie, dostał zasiłek chorobowy. Niestety, ulga dla seniorów nie będzie miała zastosowania, ponieważ przychód pana Tomka pochodzi z zasiłku chorobowego, który to nie podlega omawianej dziś uldze dla seniorów. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam zasady ulgi dla młodych i dla seniorów. Dajcie znać w komentarzu, czy przykłady te były pomocne. Każda łapka w górze również jest mile widziana. Kończąc już, chciałabym przestrzec seniorów. Na nic się zda ulga dla seniorów, jeśli pozwolicie się okraść na wnuczka, policjanta, czy też instalując oprogramowanie szpiegowskie za namową oszustów. Uważajcie na siebie i bądźcie czujni. Dajcie proszę znać, czego chcielibyście się dowiedzieć w kolejnych odsłonach serii Kwadrans na podatki Gesell Tax. Do zobaczenia!